Witam i zapraszam na prezentację magazynu energii 51,2 V 100 Ah firmy LAN Power. Jak widać na załączonych zdjęciach, kurierzy nie patyczkowali się z magazynem. Prawdopodobnie ze względu na wagę przesyłki nie miała ona lekko w drodze z niemieckiego magazynu do Polski. Nóż, dłoń i rozpakowujemy. Po krótkiej walce z taśmami samoprzylepnymi dostajemy się do wnętrza pudełka, a tam naszym oczom ukazuje się magazyn energii zapakowany w dość grube pianki zabezpieczające. Zobaczymy, czy nie ma żadnych zniszczeń spowodowanych przez kurierów. Ale sprawdźmy, co jest jeszcze w pudełku. I tak mamy tutaj worek foliowy wraz z kablami oraz instrukcję obsługi. Pora wyciągnąć magazyn z opakowania. A tak prezentuje się magazyn energii wraz z zawartością pudełka. Jak widać, pomimo tego, że magazyn był bardzo dobrze zabezpieczony w grube pianki, kurierzy i tak dali mu radę. Na szczęście to tylko niegroźne zagięcie obudowy i magazyn pracuje normalnie. Na początek omówimy sobie instrukcję użytkownika. Jest to magazyn firmy LAN Power o symbolu HSGS5000W. Pierwsze dwie strony to ostrzeżenia, przestrogi oraz przedmowa. Kolejne dwie strony zawierają wprowadzenie do instrukcji. Następne dwie strony zawierają już ciekawsze informacje. Mamy tutaj specyfikację produktu oraz omówienie interfejsu użytkownika. Ze specyfikacji dowiadujemy się, że nominalne napięcie to 51,2 V, napięcie pracy mieści się między 44,8 a 56 V, pojemność akumulatora to 100 Ah, energia w nim zawarta to 5120 Wh, napięcie ładowania mieści się między 56 a 57,6 V, napięcie odcięcia 44,8 V, rekomendowany prąd ładowania 50 A, maksymalny prąd ładowania 100 A, natomiast maksymalny prąd rozładowania to również 100 A. Strona numer 6 to informacje o interfejsie użytkownika. Mamy tutaj opis wszystkich złącz, przełączników, switchy oraz diod. Strony 7 i 8 zawierają opis adresowania magazynów energii za pomocą przełączników Deep Switch oraz opis wyjść z łącz komunikacyjnych RS485 oraz RS232. Strona numer 9 zawiera informacje na temat statusu diod LED znajdujących się na froncie urządzenia. Informują one o stanie magazynu energii oraz ewentualnych błędach, które mogą się pojawić w trakcie użytkowania. Strona numer 10 zawiera informacje na temat pracy BMS-a zawartego w urządzeniu. Zabezpiecza on akumulator przed pracą w zbyt wysokim lub w zbyt niskim napięciu, przed zbyt dużym prądem ładowania i rozładowania oraz przed pracą w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach. Kolejnymi informacjami jest proces instalacji magazynu energii, jego wymiary oraz opis opcjonalnych akcesoriów. Kolejne dwie strony zawierają informacje o równoległym łączeniu magazynów energii w szafie rack, ich okablowaniu oraz konfiguracji Deep Switch. Następnie mamy informacje na temat menu magazynu, ale o tym szerzej porozmawiamy za chwilkę. Następne dwie strony zawierają opis interfejsu komunikacji zarówno dla standardu RS485, jak i dla CAN. Ostatnia strona zawiera dwa wykresy. Pierwszy pokazuje ilość cykli pracy baterii w zależności od procentu jej rozładowywania, natomiast drugi wykres pokazuje stopień samorozładowania baterii w zależności od jej temperatury oraz czasu przechowywania. Przejdźmy do prezentacji samego magazynu. Jest on wykonany ze stalowej obudowy w kolorze czarnym, jest to matowy kolor. Obudowa przystosowana jest do montażu w szafie rack. Z przodu dodatkowo mamy dwa uchwyty. Na płycie czołowej po lewej stronie mamy dwa zestawy szybkozłączy, po 2 plus i minus. Po prawej stronie mamy duży czytelny wyświetlacz. Pod wyświetlaczem mamy złącza komunikacyjne, złącze dry, przełączniki Deep Switch, przycisk resetu, a poniżej dioda RUN określająca stan pracy baterii, dioda Alarm określająca błędną pracę baterii oraz 6 diod pokazujących stan naładowania baterii. Ostatnim elementem obudowy jest przycisk zasilania, który znajduje się w skrajnej dolnej prawej części panelu. Oczywiście nie mogło zabraknąć loga firmy LAN Power. Natomiast na prawym boku obudowy znajduje się naklejka, na której producent zawarł informacje z najważniejszymi parametrami pracy akumulatora. Przejdźmy teraz do prezentacji informacji zawartych w menu użytkownika.
Po menu użytkownika poruszamy się za pomocą 4 klawiszy znajdujących się z boku wyświetlacza. Po wejściu w pierwszą pozycję menu głównego, czyli Pack Info, dostajemy informacje o podstawowych parametrach pracy magazynu, takich jak napięcie oraz natężenie prądu przyjmowanego lub oddawanego. Możemy tu też sprawdzić kolejne parametry akumulatora, takie jak capacity, czyli pojemność, oraz temp, czyli temperatura. Ostatnią pozycją jest cell info, informującą o napięciu poszczególnych cel. Po wejściu w menu Capacity dostajemy informacje o procencie naładowania akumulatora, pozostałej energii, pojemności akumulatora oraz wykonanej liczbie cykli ładowania. Po wejściu do menu Temp otrzymujemy informację o temperaturze akumulatora. Jest ona mierzona w 4 miejscach. Dodatkowo mamy też informację o temperaturze powietrza oraz o temperaturze elektroniki. Ostatnią dostępną opcją menu Pack Info jest podmenu Cell Info, pokazująca napięcie na każdej z 16 cel. Kolejną pozycją z menu głównego jest Pack Status. Jest to menu, które zawiera informacje diagnostyczne oraz parametry pracy akumulatora łącznie z zapisanymi błędami. Trzecią pozycją w menu jest Pack Para. Są to parametry pracy akumulatora. Nie mamy tutaj dostępu, te parametry predefiniował producent. Ostatnią pozycją w menu głównym jest Pack Set. Jest to sposób komunikacji między inwerterem a magazynem energii. Mamy tu do wyboru interfejs komunikacji RS485 lub szynę CAN i wchodząc odpowiednio w jedno albo w drugie wybieramy sobie interfejs komunikacji. I tak w przypadku protokołu 485 mamy do wyboru Pylontecha, Growata, Voltronika, LuxPower, DE, INWT i SRNE. Natomiast w przypadku szyny CAN mamy dostępne protokoły Pylontecha, Goodwi, PV1800F, Growata, Victrona, LuxPower, DE, Sofara, SMA, Gilonga i Mast Solar. Magazyn energii firmy LAN Power został już zainstalowany. Współpracuje on z falownikiem NNG o mocy 6200 W, do którego podłączone są panele o mocy 4200 Wp. Już teraz zapraszam na któryś z kolejnych filmów, który pokaże pracę całej instalacji, współpracę komponentów między sobą oraz ewentualne uwagi co do tej współpracy, jeżeli takowe zaistnieją. Przypominam również o ciągle trwającej promocji. Z kodem HomeHub.pl 5% na stronie lanpower.com otrzymacie 5% rabatu na cały asortyment. Szczegóły w opisie. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.